Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poszukiwania świadków katastrofy promu Jan Heweliusz z 1993 roku oraz zbieranie ich relacji zostały przeprowadzone dzięki wsparciu finansowemu sponsora, serwisu Netflix, w którym można obejrzeć serial fabularny Heweliusz inspirowany tymi wydarzeniami. Netflix nie jest producentem podcastu i nie ingerował w jego treść. Jesteśmy jakby w kulturowym sercu tego kraju. Jesteśmy w Szwecji. Szukamy rodzin kierowców ciężarówek, którzy zginęli na Heweliuszu. Pomaga nam pisarz i reporter Maciej Zaręba-Bielawski. Umówiliśmy się przed pomnikiem ofiar katastrofy Estonii. Promu, który zatonął rok po Heweliuszu. Zginęło na nim ponad 800 osób. To po tej tragedii polscy dziennikarze znowu dzwonili do Jolanty Ułasiewicz, żony kapitana z Heweliusza. Potrafił do mnie zadzwonić i zapytać się, czy ja się czuję odpowiedzialna, nawiązując do katastrofy Estonii, czy ja się czuję odpowiedzialna za śmierć tych, co zginęli na Heweliuszu. My natomiast pytamy kapitanową o coś innego, o kogoś innego. O dziewczynkę, która podczas posiedzenia Izby Morskiej w Szczecinie miała zostać wyrzucona z sali. Jolanta Ułasiewicz nie pamięta takiej sytuacji. Ta dziewczynka, Agnieszka, po 32 latach pisze do nas po włosku. Wyrzucono mnie z sali sądowej, ponieważ byłam zbyt mała, aby uczestniczyć w prawdzie, ale niezbyt mała, aby doświadczać tak ogromnego bólu. O Agnieszce opowiedziała nam jej równolatka, Aili Karlsson, córka szwedzkiego kierowcy ciężarówki, który zginął na Heweliuszu. She lost her mother and sister and father, I think. Osierocone Aili i Agnieszka spotkały się, gdy miały 11 lat. Polkę do Szwecji zaprosiła na wakacje wdowa po Bo Karlssonie. Jak to w ogóle mogło się wydarzyć? Jak pamięć dziecka przechowuje wydarzenia sprzed 12 000 dni? Ta lista pytań chyba nigdy się nie skończy. Czy można traumę, od której się ucieka w jakimś języku, zamknąć tak mocno, że nie chce się do tego języka wracać? Można. Bardzo można. Czy możliwe, żeby zapomnieć polskiego? Nie. W tym przypadku szukanie innego języka Pozwala zbudować granice, w których można czuć się bezpiecznie. To dlatego wciąż rozmawiamy z Agnieszką po włosku. Ale języka matki się nie zapomina. język wynika z miłości. Po szwedzku, w języku matki, mogło rozmawiać 6 córek, które osierocił Bo Karlsson. I have 5 more sisters, that is the daughters of Bosse. I'm gonna have to ask my sisters. Jedziemy się z nimi spotkać. Sztokholm jest przystankiem na drodze do poznania tej nigdy nieopowiedzianej historii. Maciej Zaręba-Bielawski znalazł dla nas tę szwedzką rodzinę. Rozmawiamy obok pomnika ofiar katastrofy promu Estonia. Miałem nadzieję, że ofiary Estonii i ofiary Heweliusza szwedzkie mają jakieś towarzystwo, no ale się okazało, że nie. Potomkowie czy krewni tych szwedzkich ofiar Heweliusza byli wyjątkowo anonimowi. Gdyby ktoś zapytał, dlaczego ten wybitny pisarz i reporter zajął się naszą prośbą, to może należałoby odpowiedzieć, że pisarzy i reporterów przyciągają nieopowiedziane historie. Na przykład takie historie, w których czeka się na wiadomość napisaną po włosku, a dostaje się zaskakujące nagranie. Odtwarzamy mu wiadomość, którą przysłała do nas Agnieszka. Witam, Michał. Spróbuję po polsku do ciebie mówić, a nawet jeśli to jest dla mnie niezbyt łatwe, ale muszę spróbować.
Jestem bardzo zemocjonowana. Minęło bardzo wiele lat. Ta tragedia Heweliusza zawsze była dotykana na sprawę, kogo to była wina, kogo nie była wina. I na pewno rodziny, które zostały, byli na drugim planie. I tak dotąd to zostało. Ja myślę, że Piękne. To już piękne, ale przecież mówi bardzo dobrze po polsku. O co chodzi? niesamowite. Rozemocjonowana. No proszę. No. Ale twierdziła, że nie umie po polsku. No tak, no to tak prawdopodobnie czuła. No. Bo jak były te rozprawy w Polsce, to ta żona przyjechała do Polski. Zobaczyła tę dziewczynkę przed salą sądową, a ona nie była dopuszczana do tych rozpraw, ponieważ miała 11 lat, więc stwierdzili, że jest za mała. No i jakoś się przez tłumacza porozumiała, poznała jej historię i właśnie ją ściągnęła do siebie na 2 miesiące do Szwecji. Nie wiem, to było 4 miesiące po katastrofie? Carlson? Tak. Laila? Czyli ona już tam była. 32 lata 32 temu. lata. No. I córka tej Laili, ta Aili właśnie, miała 11 lat wtedy. Dokładnie tyle samo, co ta Agnieszka. A jak to się stało, że ona znalazła się we Włoszech? No właśnie tego jeszcze nie wiemy. Tak naprawdę mamy jakieś takie skrawki. Więc dużo się dowiemy w ciągu najbliższych dni. No. na pewno ta tragedia moje zmieniło życie i na pewno nie na lepsze. Była to... I teraz też mi brakuje słowa. Nic. Będziecie pisać po włosku. Ormai... I właśnie po włosku rozmawiam. Dzisiaj wieczorem rozmawiałam w pracy o tych dniach wolnych, w których moglibyśmy się spotkać w Szwecji. Do usłyszenia, do przeczytania. Na razie, buziaki. Podcast programu Trzeciego Polskiego Radia. 12 000 dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 5. Kamień. Trzydzieści 2 lata temu na Bałtyku zatonął polski prom Jan Heweliusz. Zginęło wtedy 56 osób. Wśród nich szwedzki kierowca ciężarówki, Bo Carlson, i 3-osobowa rodzina Agnieszki. Kierowca Dymitr Vasić, Małgorzata Gajowska i ich 4-letnia córka Milenka. Do tej pory nie odnaleziono ciał mamy Agnieszki i ojca Aili Carlson. Aili i Agnieszka. W dniu katastrofy miały po 11 lat. Pół roku później spotkały się w Szwecji. Cześć Michał, jestem na lotnisku. Bardzo wiele emocji próbuję, bo to jest takie nieprawdopodobne, że po 32 latach, też w sierpniu, daliście nam możliwość tego spotkania. A wy już jesteście w drodze? Przed nami ostatnie kilkaset kilometrów. Przed nami ostatnie kilka godzin. Dojeżdżamy do stacji w miasteczku na północy.
Minęło 167 dni od pierwszej wiadomości do Macieja. Tej, która zaprowadziła nas na asfaltową drogę przecinającą szwedzki las. Tę samą, którą 12 000 dni temu jechała 11-letnia Agnieszka z Polski. Mijamy czerwone domki i brzozy, na które pewnie patrzyła 32 lata temu. Nawigacja podpowiada. Do celu zostało 10 minut. Aili przywitała nas roześmianym głosem. I never ever long to go anywhere else. Nigdy nie myślałam o tym, żeby stąd wyjeżdżać. Mam tu dom i wszystko, co sprawia mi All the radość. fun I can have here. Jest tak życzliwa i pogodna, jakbyśmy mieli snuć opowieść o jej ukochanych koniach. Ma na sobie ogrodniczki i bordowy, trochę zbyt obszerny sweter. Włosy przytrzymuje jej opaska ze złożonej chusteczki w kwiaty. My mother was born here. Moja mama jest She grew stąd. up on the farm. Dorastała na My father, farmie, he came a tata from, przyjechał tu spod Sztokholmu. Västervik it's called. It's south of Stockholm. To była miłość od pierwszego wejrzenia. I don't know. Yeah, probably. Probably he was good. Nie wiem, looking pewnie and, tak. you know, Tata był charming. przystojny i czarujący. And they're always fun. Zawsze byli tacy So zabawni. I think so. He was bald. He was bald when he died. On And był that's how łysy, I kiedy remember him, umarł. because I remember, you know, when you're children and you. I takim go How pamiętam. old is your father? Some men are really good looking even though they have no hair. Niektórzy łysi He was that, and mężczyźni he was są grey przystojni. hair, tall, I Bo taki był. and slim. And we were kind of used to him being gone a lot. So Byliśmy it nawet wasn't that much of a przyzwyczajeni difference, do tego, but że jako the kierowca nie difficult part bywał was w that he domu. never came home. That he would never come home again. Trudne było to, że od tego dnia już nigdy Part nie of me is still wrócił. waiting for him to Myślę, że come home, coś we mnie wciąż czeka, but he won't. a on nie wróci. Bo Carlson nie wrócił. Do dziś nie znaleziono także jego ciała. Nad gospodarstwem Carlsonów mocno świeci słońce. I nie ma nawet lekkich podmuchów wiatru. Cisza. Chodźmy do środka. Czekają na nas. To jest właśnie dom taty i mamy? Tak, tutaj dorastałyśmy. To teraz dom najmłodszej siostry. Hello. This is a horse farm, so when we grew up, we had just lots Ingrid, of horses. najmłodsza z pozostałych 5 sióstr. Jest blondynką. Od przywitania wydaje się być bardziej ostrożna od Aili. Nie czuje się przy nas pewnie. Opowiada o farmie, na której żyje, o koniach, które od zawsze tu były i o szkole jeździeckiej ich mamy, Laili. He was a riding teacher. And also Kiedyś była tu the jeszcze farm for mleczarnia. Wtedy byłyśmy naprawdę małe. Dawne dzieje. Jeszcze przed wypadkiem. that was really long time ago, before the accident. Jeszcze przed wypadkiem. Zabrzmiało, jakby zawsze dzieliła czas na ten przed i po tragedii. Yes, absolutely, but the Tak, time before, I oczywiście. don't remember so much. Ale nie pamiętam zbyt I wiele don't remember z my czasów father, przed wypadkiem. really. I have only a few Prawie nie memories pamiętam of him. mojego ojca. And why, I don't know. Maybe. Do you have any memories? A wy coś pamiętacie? Yeah. Oh, do you remember when it was Aili przypomina sobie konie, a właściwie Mistrzostwa Świata w jeździectwie sprzed 34 lat. I to, jak jej tata nagrywał transmisję na kasetę i w kółko odtwarzał jeden fragment. Cross country. There was a water obstacle. Na przełajach była Someone przeszkoda came with the horse wodna. and he jumped up and then it didn't continue. The horse stopped and the rider went over into the water. And he used to
rewind and watch and laugh. Rewind, watch Jeździec and laugh. wpadł do wody, a on przewijał to nagranie. Oglądał i się śmiał. He really, really enjoyed that stuff. Kind of stuff. He was just a silly person. Był taki wesoły. Well, that's a really clear memory. for me. Wyraźnie to pamiętam. We had a great laugh. Pięknie się śmiał. Like Katarina, a bit. Trochę jak Katarina. Att han hade lite ditt skratt. Eller du har lite hans skratt. And he never stopped laughing about it. Śmiech to było jego lekarstwo na wszystko. Przez długi czas mieszkali tu wszyscy. 3 córki z małżeństwa Bo i Laili, Ingrid, Aili, Harriet i córki z pierwszego małżeństwa Bo, Kiki, Elin i Katarina, która podobno śmieje się jak jej tata. They have a feeding time now, so they expect me to come with their hay. Jest pora karmienia. Change water. Po farmie oprowadza nas 5 sióstr. Dziewczęcy gang. Tak o nich pisali lokalni dziennikarze, którzy przez kilka tygodni w 1993 roku byli częstymi gośćmi u Carlsonów. They want grass. Tego nie lubią. Really disappointed with this summer. The only thing that Jazda konna. Tylko to było istotne dla mamy. Nie odrabiałyśmy właściwie lekcji. Po szkole nie siadałyśmy do książek. Musiałyśmy jeździć konno. Szalona kobieta. Nauczyciele nie byli zadowoleni. I remember them. Pamiętam, jak brali mnie na bok i mówili: wiesz, że szkoła jest ważniejsza niż konie. A ja na to: tak wam się wydaje? Yeah, maybe you think so, but Pytajcie mojej mamy. you should ask my mother. We had no choice really. We just had to do it. But it Ale was to good było for dobre us, dla good nas. for our situation. The horses were important. Konie były ważne. Nie pozwalają za dużo myśleć. Everything around you. – 13 stycznia 1993 roku Bo Carlson nie miał nigdzie płynąć. Miało go nie być w Świnoujściu. Miał nie parkować swojej nowej ciężarówki marki Mercedes na pokładzie polskiego promu. Na pytanie o to, dlaczego jednak wjechał na Heweliusza, sama sobie musiała odpowiadać jego 11-letnia córka. This time he had been to Yugoslavia with Tym razem był w Jugosławii help for Yugoslavia. z pomocą He humanitarną was on his way home from that. i wracał do domu. I to był ten dzień. Miał wrócić do domu następnego dnia. Miał już zarezerwowane miejsce na promie, który odpływał rano. Men när han kom till hamnen, då fanns det en plats över på Jan Heweliusz. Ale kiedy dotarł do portu, na Heweliuszu zostało dokładnie jedno miejsce. Jego samochód wjechał jako ostatni. He didn't want to wait. One spot open. To było ostatnie wolne miejsce. Yeah. Last spot. In the night, she woke up around the time when the ferry went down. Laila ocknęła się w nocy o 4:00. Prom wtedy tonął. She woke up with the feeling he came home. Obudziła się i poczuła, że tata wrócił, że jest już w domu. And she woke up and she said, now he's home. And she went back to sleep. You know how it is. Zasnęła. And when she heard about the accident, I think she knew. Gdy wstała i usłyszała o wypadku, zrozumiała wszystko. Jo, hon gjorde det. She did. Ja. Yeah. She woke up at the morning and Ale wiesz, najpierw, gdy tylko się obudziła, była przekonana, że on wrócił. för att han inte låg där. Laila visste att han var borta. Dopiero potem usłyszała informację w radiu.
För han, och jag vet, jag ringde och jag ringde och jag ringde. A ja nie wierzyłam i ciągle dzwoniłam na jego telefon. Och signalerna gick fram. Słyszałam sygnał, ale nie można było się połączyć. hade glömt bort det här. Ale Laila czuła w sercu, że Hon on ringde tam också, jest, men hon visste ju att han var med färjan. na promie. She felt it in her heart. Yeah. I don't remember much after that. Nie I pamiętam just wiele z remember tego, for days co we działo saw się how the później. boat was upside down, bobbing in the water. Jag orkade inte se nyheterna. That was really, really awful. Every day. Przez kolejne dni pokazywali statek, Yes. obrócony do góry dnem. For many days they were To było talking naprawdę about straszne. air pockets and he could still be alive. Mówili też ciągle o The boat kieszeniach was alive powietrznych we wraku for a long time. Och de skulle And a long åka- time after. i że on może nadal De żyć. skulle åka ut till båten när det slutade blåsa. Ja miałam nadzieję jeszcze bardzo długo. And we sit there. Ja. Mówili też, że gdy wiatr ucichnie, to oni tam 100 popłyną. mil ifrån och det blåste hela Więc januari. siedziałam tutaj, setki kilometrów od statku, Så jag trodde ju att nadal myśląc, że gdy tylko przestanie wiać, ktoś wyruszy, by go uratować. And they never did. Ale wiatr nie przestawał duć przez cały styczeń. A oni nigdy nie popłynęli. Jag har fortfarande jobbigt när det blåser. Do dzisiaj nie znoszę wiatru. Den där långa hemska perioden. Każda wietrzna zima przenosi mnie do tamtego strasznego czasu. Wtedy jest naprawdę Det är ciężko. bättre nu, men många år så To są moje lęki. Alltså en vind Wiatru kan man ju nie inte rå możesz på. zatrzymać. Det är den känslan. Det blåser det så blåser det. Det går inte att göra någonting. You can't stop the wind. Ja. W styczniu 93 roku Katarina wystraszyła się wiatru. A dzisiaj nad gospodarstwem Carlsonów cały czas świeci słońce. Jest wyjątkowo cicho. Wiatru nie ma. Z 5 siostrami przechodzimy od budynku do budynku. Zaglądamy do stodoły i stajni. Czerwone domki. Huśtawka zwisająca z gałęzi wielkiego drzewa. Obraz jak z książki Dzieci z Bullerbyn. So it's like the children from Bullerbyn, yeah, with the red houses. Yeah, I think we grew up a bit like that. Myślę, We were że always playing. dorastałyśmy trochę w ten sposób. Cały czas biegałyśmy wokół domu. Pamiętam, jak pewnego razu byłyśmy na tamtej górze. Quite a bit far. A kiedy nadchodziła pora obiadu, mama krzyczała. Zaczynałyśmy biec. And we heard her and we ran home. Really, really fast. Do you remember this? No. I remember it. It's a core memory. And To jedno z moich najważniejszych wspomnień. Słyszałyśmy ją bardzo wyraźnie. Miała naprawdę donośny głos. She didn't share her grief with us. Nie dzieliła się z nami swoim smutkiem. Myślę, że wy wiecie więcej o jej smutku niż my, jej rodzina. I was so sure she would die too. Byłam pewna, że ona też umrze. Przed wypadkiem nie wierzyłyśmy, że to się może zdarzyć. I would never lose a parent. And after the accident we knew that it happens to us too. And A po wypadku there was no wszystko, limit co to złe, what could stało się happen to us. możliwe. Nothing good. Everything bad could happen. Bez ograniczeń. Straciłyśmy niewinność. Yeah. We lost the innocence. We lost the innocence, for life. We knew Wiedziałyśmy, że bezpieczeństwo jest tylko iluzją. for some reasons. In some ways. Laila nie dzieliła się żałobą ze swoimi córkami. Swoją rozpacz podobnie chowała Jolanta Ułasiewicz, żona kapitana na Heweliuszu. Nie wiem, czy to, że poznaliśmy jej smutek i to, że usłyszeliśmy żal Bogumiły Pycińskiej, sprawia, że rozumiemy żałobę i tęsknotę Laili lepiej niż jej córki. Miały siebie nawzajem. Jak polskie pielęgniarki, żony marynarzy, Krystyna Ostrzyniewska i Teresa Pycińska. A Agnieszka? Agnieszka teraz czeka na samolot do Sztokholmu. Wtedy była sama. Poza tym miesiącem, który spędziła na farmie obcej szwedzkiej rodziny. Wraca tu po 32 latach.
Wiatr ma inne plany. Cześć Michał. Dodali jeszcze 15 minut opóźnienia. Na razie nic z tego wylotu nie jest, bo jest brzydka pogoda i nie możemy lecieć jak na razie. Ja myślę, że nie dam rady pociągu wziąć. Nie wiem, za ile wylecimy stąd. Nie mam pojęcia. To się nie może skończyć na odwołanym locie. Agnieszka musi przyjechać do Szwecji, tak jak trafiła tu 32 lata temu. Czekają pytania, których nie da się zadać gdzie indziej. I don't know how that happened. She was, as I said, she was a doer. She found a way. Naprawdę nie wiem, jak to się wydarzyło. I think it was when Wiecie, jak to się stało, że trafiła do nas? To chyba było w czasie rozprawy sądowej. Laila usłyszała o dziewczynce, która straciła rodzinę. Chciała ją tutaj zaprosić. Typowa Laila. Yep, she wanted to take care of everybody. Yeah, bring some. Chciała się zaopiekować wszystkimi, wnieść radość w jej I życie. think that's what you. Yeah, horses. Yes. Jeździła na she had her koniu. own horse when she was here. She had. Miała własnego konia, kiedy tu była. Ja, för hon galopperade och galopperade och galopperade. Yeah. A czy Agnieszka potrafiła jeździć konno? She had a very, very nice pony. Miała bardzo, bardzo dobrego kucyka. You didn't need to know how to ride her. She knew everything. On sam wszystko wiedział. She used to be yours. Kiedyś należał do ciebie, Ingrid. To był magiczny koń. W wycinkach ze starych gazet rozłożonych na stole są zdjęcia Agnieszki. Prześlicznej dziewczynki z warkoczem, z zaskakującą radością w oczach. Na większości z nich pozuje z Lailą i z kucykiem. My mother and Agnieszka met at Cóż, tu jest właśnie napisane, że moja matka i Agnieszka spotkały się podczas postępowania sądowego. Cytują mamę. Jasne jest, że nie rozumiałyśmy się nawzajem, ponieważ moja mama mówi, że Agnieszka wydaje się szczęśliwa i radosna, ale nie wiem, jak naprawdę to przyjęła. Nie mogliśmy więc z nią rozmawiać o wypadku. Po prostu towarzyszyła nam na co dzień. And just body language. And yeah, I don't know. Ale myślę, że musiało jej być ciężko. Była tutaj, nikogo nie mogła zrozumieć. Musiała być taka samotna. So lonely. Niewiele szczegółów znaleźliśmy w szwedzkiej gazecie Dagbladet leżącej na stole. W Izbie Morskiej, w ceglanym budynku Czerwonego Ratusza w 1993 roku pojawiła się nie tylko wdowa, ale i starsze córki Bo. Reporter Dziennika Bałtyckiego wtedy pisał: do Szczecina przybyła także Laila Carlsson, wdowa po szwedzkim kierowcy tira. Do piersi miała przyczepioną kartkę z napisem „Polska zabiła mojego męża”. Dzisiaj tej kartki nie pamiętają ani Katarina, ani Kiki, które były wtedy z mamą w szczecińskim Czerwonym Ratuszu. No, inte så mycket. Don't remember so much from the court. Niewiele pamiętam z sądu, ale była z nami tłumaczka i cieszę się, że mogłam to usłyszeć. Jak załoga, która ocalała, zeznaje. Den besättning som var kvar, som hade överlevt, som fick Oni opowiedzieli nam, jak było. Ta wizyta w sądzie pomogła nam przyjąć
to, co się wydarzyło. I wiedziałyśmy, że przynajmniej załoga zrobiła to, co była w stanie. Besättningen kunde ta emot hjälp av andra båtar. Men kommer du ihåg mer? Ja, I remember the young crew. Pamiętam tę młodą załogę. Have you gotten in touch with A czy wy mieliście kontakt young crewmen from then? z tym najmłodszym? Najmłodszym ocalałym z tonącego promu Heweliusz był Jerzy Petruk. Kiedyś mi żona z jednej z osób, która zginęła, takie pytanie: dlaczego ja żyję, a on zginął? Ciężko było odpowiedzieć na to. Ja żyję, a on zginął. Jerzy Petruk to ten ostatni uratowany, w którego pamięci wyraźnie zapisała się 9:05 14 stycznia. Have you gotten in touch A with czy wy mieliście kontakt young crewmen from then? z tym najmłodszym? He is forgiven. Wybaczyłyśmy mu. If you talk to him, Jeśli z nim kiedykolwiek porozmawiacie, tell him that he's forgiven. powiedzcie mu, że mu wybaczamy. And my mother, she forgave him when she heard his story. Mama nigdy go nie obwiniała. She never blamed him. She never blamed the crew. She always blamed the Mama obwiniała firmę, nie marynarzy. Polestar, the company. She never blamed the crew. She knew that they were just doing their job. They did what they could with what they had. Mamy nadzieję, że poczucie winy nie zrujnowało mu życia. We hope it didn't ruin his life, because Nie chciałybyśmy tego. none of us would want that. Laila said, "You are a hero," and he said, "No, the heroes are down there." Laila powiedziała, jesteś bohaterem. Kommer du ihåg det, Vicky? A on odpowiedział, nie, bohaterowie są na dole. Przerwałem wtedy nasze rozmowy. Musiałem sprawdzić, co z Agnieszką. Miała problemy z odlotem. Były opóźnienia. Jeśli uda się jej dolecieć, będzie po czasie. Spóźni się na pociąg i zostaną same nocne, wielogodzinne połączenia. She wrote letters everywhere. Everywhere. Laila pisała listy wszędzie. Both in Sweden and in Poland. Vi ville att de skulle bärga färjan. They wanted them to Ja. get the ferry, Ja. take up the Ona ferry. chciała, żeby wreszcie podnieśli ten prom. Jag tror till och med att Laila krävde pengarna tillbaka för biljetten. Laila nawet zażądała zwrotu pieniędzy za bilet, För att resa över hela vägen. Hon ville ha tillbaka biljettpengarna. bo przecież nigdy nie dopłynął do celu, za co zapłacił. Laila, What? It was as a statement. Ja, det var ett statement. Ja. Jag tror att, för jag vet att jag kände ju en To był väldigt jej stark manifest. sorg. Ja czułam wielki smutek, a ona była zdeterminowana. Laila była prawdziwą wojowniczką. for the truck, yeah. Miała ku temu And powody. when, By he kupić died, nową ciężarówkę, zastawili farmę. he couldn't pay, and this farm did not Kiedy generate umarł enough. tata, nie mogłyśmy tego And, spłacić, that was zostałyśmy problem with bez insurance dodatkowego company. dochodu, They didn't- a sama farma nie they didn't dawała find the dużo body pieniędzy. also. It came with that problem. Firma ubezpieczeniowa nie chciała they wypłacić couldn't odszkodowania, bo ciała taty nie znaleziono. Det skulle ta 10 år. Because he was disappeared. Według prawa Not- po prostu Inte zaginął. dödförklarad, not dead. Och i Sverige tar det 10 år. Przepisy dopuszczały uznanie go za zmarłego dopiero po 10 latach. Men de ändrade det med När Estonia. Estonia sjönk. Te ustawy zmieniono po katastrofie promu Estonia. Men hon höll ju på mitt i sorgen, in the middle of her sorrow. Wtedy Laila musiała walczyć o swój dom. Hennes I hem. nosiła w sobie cały ten smutek. Close to lose. Mogłyśmy to wszystko stracić. I think. Myślę, że było naprawdę blisko, I don't think we were a my byłyśmy tego aware nieświadome. of how
close we were and how difficult it was. There is some recording from Agnieszka. Przyszła wiadomość. News? I don't know. Teraz dołączyliśmy. Zaczekaj, bo ja chciałabym jakiś pociąg, żeby to nie było z przesiadkami. Agnieszka wylądowała. Jest bardzo zmęczona. Rodzina Aili nawet nie bardzo potrafi rozpoznać język, w jakim do nas mówi. Przed Agnieszką jeszcze wiele godzin w pociągu. Pratar hon italienska? I think we all wanted him back really bad. Because I know when every time he was out. Myślę, że wszystkie chciałybyśmy odzyskać tatę. I longed so much Tęskniłam for za him. nim, gdy jeździł I po felt Europie. bad because it felt like Tak I wanted bardzo him home chciałam, so by był much. w domu. Maybe that had pushed him to be in such a rush and go with the ferry that he wasn't Obwiniałam supposed to się, be. że wjechał na prom, bo spieszył się do mnie. So I don't know. You know Czułam how się winna. children work. I felt really guilty for missing him so Przez much. całe And lata now o I tym understand, myślałam. of course, it's not my fault. But then I thought it was my Teraz fault. rozumiem, że to nie moja wina, Because I was daddy's girl. ale to ja byłam córeczką tatusia. I just wanted him home. Chciałam tylko, by wrócił do domu. Jest chłodny poranek. Stoimy przy skrzyżowaniu. Agnieszkę znamy tylko ze zdjęć. Idzie. Ma rude włosy. Uśmiecha się i sztywno stawia nogi, jakby z każdym kolejnym krokiem się wahała. Przechodzi przez ulicę. I jeszcze zanim się przywita, usiłuje wyciągnąć z torby włoskie ciasteczka. Dobra, ale popłakać mi się chce teraz. Cześć, cześć Agnieszka. Cześć Ania. Agnieszka. Cześć, Cześć Michał. Ciężko? Teraz tak. Teraz Cześć tak. Agnieszko, dzień dobry. Długa podróż. Długa, ciężka. No, tyle Długa tych i ciężka. opóźnień. Okej. Przeszłaś się już troszeczkę? Pobłądziłam jak zawsze. Ale coś pamiętasz? Była tutaj tłumaczka, byłam u niej też kilka dni. Mero po włosku rozmawiam. Ten polski wróci. Ciężko będzie, bo z synami muszę po włosku rozmawiać, z wami po polsku. A jak długo nie mówiłaś po polsku? Bardzo długo, bo ja nawet we Włoszech, będąc z moimi koleżankami, tak, zawsze rozmawiałam po włosku. Bo to tak jak ja bym z pamięci chciała wyrzucić Polskę i to wszystko, co tam się stało. Ja napisałam do Aili, ale ona mi nie odpowiedziała, nie wiem dlaczego. Bo Aili nie znosi odpowiadać. A to tak ja. My już to wiemy tak ja. teraz, że ona nie lubi pisać po prostu, wiesz? To tak ja. Tutaj do góry chodź. Wczoraj jak u nich byliśmy, to... A byliście? Tak, to powiedziała, że ona nigdy nie odpisuje na wiadomości, że woli Jest rozmawiać bardzo przez ciężko. telefon. A ja tam nawet przez telefon nie rozmawiam. Tak, to spotkanie jest naprawdę... Ja nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć. I na pewno będzie jeszcze bardziej emocjonowane. Okej, to ja tutaj powieszę. Tak. Ja może przyniosę jeszcze beczki dodatkowe. Chcemy herbatkę, co? A chcecie kawę? Nie, herbatę, bo ja po kawie palę, także będę herbatkę. To my sobie zapalimy. Ja tak jak ja bym była zapomniana w całej tej tragedii.
Moja mama i moja siostra były na tym promie i nie miały być na tym promie, bo ja nie pamiętam. Okej, będę szukać. Italiano-Polako. Wciąż mamy skrawki opowieści. W całość może je złożyć tylko Agnieszka. Jakbym mogła po włosku rozmawiać, to na pewno byłoby łatwiej. Ale damy radę, mam nadzieję. Italiano-Polacco, ok? Forse è questo. Questo qui lo devo tradurre per forza perché non riesco proprio a spiegare. Mia mamma era in questo traghetto con il suo compagno, che non era il mio padre, però era il... Moja mama była na promie ze swoim chłopakiem, który nie był moim tatą. I była z moją siostrą, bo ja mojego ojca nie znałam, a moja mama była z tym facetem. Wójcić na nazwisko to brzmi... Wasic. Wasic. Moja siostra była jego córką. One jeździły do Szwecji, często z nimi. Ja zostawałam u mojej babci, bo nie miałam bardzo dobrych stosunków z nim, bo on też miał jeszcze żonę i był z moją mamą. Nic, nie rozumiało się nic. Ja nie wiem, gdzie zaczęliśmy tą rozmowę. Bo chciałaś powiedzieć, że nie powinno ich być. Bo oni nie mieli być na tym promie. Oni mieli wziąć następny prom. Tyle, że jak oni dojechali na... Jak to się mówi? Gdzie te... Do portu? Jak oni dojechali do portu, powiedzieli im, że Jan Heweliusz miał opóźnienie, to żeby nie czekali na ten następny prom, który był później i że mogli wjechać na Heweliusza. Ja pamiętam, że ja byłam w szkole, wróciłam do domu i był mój dziadek przy płocie ogródka i nie rozmawiał. Później poszłam do domu i była moja ciocia, moja babcia, jeszcze inna moja ciocia. I nikt mi nic nie mówił. Ja pamiętam, że ja usiadłam i włączyłam telewizor i zobaczyłam to, co się stało. I stamtąd zrozumiałam, że moje życie na pewno będzie zmienione. W tym dniu dowiedzieliśmy się, że znaleźli Dimitra i moją siostrę. I mojej mamy nigdy nie znaleźli. Zdjęcia? 2 znalazłam. Mojej mamy. To jest moja mama. A tu jestem ja z moją mamą, ale była mała tutaj, malutka. Mam jeszcze inne, też mam z moją siostrą. Później ja tam dodałam serca. Mama piękna. Mama mi się śniła i zawsze ten sam sen robiłam, bo szkoła, do której chodziłam, miała taki parking ogromny. Pewnie jest już po lekcjach i słońce jeszcze mocno świeci. I mama mi się śniła, że ja wychodziłam ze szkoły i ona była na tym parkingu i szła... Była całkiem blisko. Tak jakby wychodziła z tego parkingu i miała na ramieniu moją siostrę. Moja siostra mi patrzyła cześć ręką, a moja mama szła. Ale nie aż tak blisko. Jak ja ją wołałam, mama. I ona nigdy nie obracała się, tylko szła. I przez kilka lat zrobiłam ten sam sen. Później nigdy nie śniła mi. Ale bardzo często znajduję serca wszędzie. Gdzie idę, znajduję wszędzie. Na pewno też znajdę w tych dniach. Teraz wczoraj przed wyjazdem też znalazłam jedno. O, serce z chmurek.
Ale jak znajdujesz te serca, to mamie zawsze myślisz? Tak, tak jakoś moje myśli tam idą. A którą mamy godzinę? Okej, czyli jeszcze godzinkę mają. Możemy pójść sobie jeszcze na kawę albo jakiegoś tego, jakąś bułkę szwedzką. Z cynamonem? Tak, ja uwielbiam. Ja wczoraj tylko ze samolotu wyszłam, 2 zjadłam. I miały ten sam smak jak 32 lata temu. Ja wyjechałam z Polski, miałam 20 lat. Wyjechałam autostopem do Włoch. Miałam 40 euro w kieszeni. Przyjechałam do Ravenny i pracowałam jako babysitter. I od tamtego czasu tak ja chciałam wymazać wszystko to, co mi się stało, bo jest też duża historia z moją babcią, z moimi ciociami, które nie dały mi tej miłości, której potrzebowałam. Moja babcia to jest inny paragraf mojego życia. Następny bolesny paragraf mojego życia. Ja żyłam całe życie sama, odkąd się wydarzyło. Teraz też. Mam moje dzieci, mam moje życie, ale szczerze mówiąc, nawet jeżeli ja chciałam o tym zapomnieć, to jest niemożliwe, bo to przecież wiadomo, że człowiek nie może zapomnieć o tym. Gorąco mi jest. Przepraszam. Tak jak nie da się zapomnieć wszystkiego, tak nie da się wszystkiego zapamiętać. Ile można zapomnieć z czasu, gdy się miało 11 lat? Ile można zapamiętać z pierwszego spotkania na korytarzu Izby Morskiej z Lailą Carlson? Obcą kobietą, która miała podejść, porozmawiać i zaprosić do siebie na wakacje. Pamięć ma swoje warianty. Zaciera się, wraca i błądzi. Bo to tak było, że ja nie wiem dlaczego, a ja chciałam do sądu pojechać na pierwszą sprawę, która była kilka miesięcy po tragedii. I w pewnym momencie ktoś wstał i powiedział, że jest osoba niepełnoletnia i mnie wyrzucili na korytarz. W tamtej chwili wyszła mama Laila z tłumaczką i rozmawiając ona mi opowiedziała, że straciła męża, że miała 3 córki. Po tej długiej rozmowie ona mnie zaprosiła na te wakacje. Mam naprawdę w sercu to miejsce. Nie wiem, może dlatego, że połączyła nas ta tragedia, może dlatego, że ja w tej chwili byłam bardzo, bardzo słaba. Wiedziałam, że będę całe życie sama i tak dalej, także brakuje mi słowa. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłam. Mój polski jest okropny. Nieprawda. Nie, prawda. Ty na pewno myślałeś, że będzie gorzej, ale ja się... On myślał, że ty w ogóle nie będziesz mówić po polsku. Ale pierwszą wiadomość, którą po polsku wysłałam, to ja jemu. Gdzie ja tam siedziałam i szukałam słów po polsku. Także ja zrobiłam jakąś rozmowę po polsku, to z tobą po wielu latach, naprawdę. A dlaczego mnie, teraz mi się przypomina, dlaczego mnie wyrzucili. Jak ja byłam w tym sądzie, opowiadała ekipa, która ratowała tamtej nocy tych, którzy były na tratwach. Pamiętam opowieść jednego, bo to oni przylecieli z helikopterem i on opowiadał, że jak przylecieli nad tą tratwą, to na tratwie była moja mama, moja siostra, ten facet i 2 osoby z Heweliusza i oni byli wszyscy żywi jeszcze. Oni wzięli 2 osoby, te, które pracowały na Heweliuszu,
polecieli, zawieźli je, jak to się mówi? Do szpitala? Czyli? Do szpitala, nie wiem gdzie ich Na zawieźli. ląd. Okej. I później jak wrócili, to na tej tratwie był ojciec mojej siostry. Miał ją na rękach i oni byli już zamarznięci. Mojej mamy nie było na tratwie. Także myślę, że ona ospadła do wody. Nie wiem, co to się stało. I ja w tym momencie, w tym sądzie zaczęłam krzyczeć, że mieli najpierw wziąć dziecko i kobietę. I w tym momencie później się stało, że mnie wyrzucili z tego sądu. Teraz opowiadając, to mi przyszło... Pamięć ma swoje warianty. Zaciera się, wraca i błądzi. Teraz zaczyna się droga. Czy ty coś pamiętasz? Teraz ja nic nie pamiętam. Jak się czujesz? Zastanawiam się, jak one też się czują, jakie emocje próbują w tej chwili. Brzuch mnie boli. Denerwujesz się troszkę, Trochę co? tak. Czerwone domki. Huśtawka zwisająca z gałęzi wielkiego drzewa. My się tam bawiłyśmy zawsze. I tam na dole. Charlie. Jest podobna do swojej mamy. Jest taka sama jak Laila. Wysiadamy? Wysiadamy. Masz siłę? Mhm. No to go. Let's go. Harriet. Ingrid. Hey. Come here. How are you? Long time ago. Yes. To było tak dawno temu. Don't cry. Nie płacz. Non riesco a parlare neanche più nessuna lingua. Nie dam rady rozmawiać w żadnym języku teraz. Dobrze pamiętam. Tutaj na tym koniu pierwszy raz jechałam. Z tej górki. Nie bałaś się? Bałam się, ale to szybko minęło. This is really. It doesn't look the same. Yes. We changed all the. Tu wszystko zmieniliśmy. The insides, the boxes is different. Boksy dla koni są inne. I don't have nothing for it. No, she did. It's okay with just that you touch her. It's fine. She's happy with her. No niente. To, co teraz my robimy, to jest dla mnie ważne, bo tak jak ja bym wróciła w czasie i możliwość też, że ja mogę to powiedzieć. Ja myślałam, że nigdy, naprawdę nigdy nie byłaby ta sprawa już poruszona. Nie była już... Brakuje mi słów. Ale ja naprawdę, jak się czuję, że muszę się szczypać i żeby naprawdę wiedzieć, że ja tutaj jestem i że my to wszystko robimy. Do you want to saddle one up? Yes. A chciałabyś pojeździć na koniu? I think she got a bit tired. Myślę, że ten jest już zmęczony. Zejdźmy do tamtej stajni. Damy ci innego. No, we're just trying to choose which horse. Okay. I want my pony. Chciałabym mojego kucyka. No. Do you want to maybe brush? A może chcesz poszczotkować? Yes.
I don't remember, but I can try. I can try. Yes. Like this. Maybe I have shoes if you want Mam to też change. buty na zmianę, gdybyś chciała. Okej, Mess them up. 32 lata temu też używałam ich buty. Jeden z boksów sporej stajni gospodarstwa Carlsonów nie jest używany. Na podkładzie z desek leży kamień. Laila Helene Carlson, Szwedka, która nauczyła Agnieszkę jeździć konno, zmarła 17 października 2023 roku. She had an accident. We were out with the horses. Miała She wypadek. drove the horse and the horse got frightened or something. Byliśmy w terenie Turned around i and koń się czegoś przestraszył. Gwałtownie zawrócił i she crashed in the woods. uderzyła w drzewo. She was so stubborn. She didn't know when to. Była tak uparta, że nie wiedziała, kiedy skończyć. She had that drive. You know, she Po always prostu miała w sobie fought for everything. taką energię. Zawsze o wszystko walczyła. You know. Everything we didn't ask her, you know. Nie zapytałyśmy jej o tyle rzeczy. Laila przeżyła swojego męża o 30 lat. They have the same stone now. Mają teraz wspólny kamień. Got a new one. So both of them Kupiliśmy nowy, żeby oboje mogli się na nim zmieścić. in the cemetery. Na cmentarzu. Poprzedni nagrobek, Bo, był symboliczny. Nie było ciała, nie było więc grobu. Kamień czekał na gospodarza na cmentarzu. Teraz leży tutaj, w stajni. Bo Olof Carlson, he was born the 5th of Urodzony 5 czerwca 1942 roku. and death in Östersjön. Zmarł w Morzu 14th Bałtyckim of, 14 stycznia January 1993 roku. 12,000 days ago. Tak. And now it's home in the farm because Teraz ten kamień jest na farmie, nice u siebie. place for it. Here on the farm. Haven't decided where yet. Znajdę mu dobre miejsce. I can stay here. Na kamieniu, oprócz nazwiska i miejsca śmierci, wyrzeźbiono marynarski znak. Tro, hopp och kärlek. It's a cross heart and anchor. Marynarze mieli takie tatuaże Sailors used z to have, krzyżem, sercem i kotwicą. you know, with the cross in the heart and the anchor. Mój ojciec też taki miał. My father had. Zrobił sobie go, He got gdy that kiedyś when he was a pływał. sailor. So quite common motive. And it means faith, hope and love. Oznacza wiarę, nadzieję i miłość. Tro, hopp, kärlek. Agnieszka, znalazłaś swoje serce. Znalazłam. Tutaj jest. Yes, you did. Nic się nie zmieniło, nie zmieniło tutaj, tak samo było. Nic nie było i nic nie ma. W tym sensie wszystko jest i wszystko było w tamtym momencie.
12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Podcast programu Trzeciego Polskiego Radia. W odcinku 5 opowiadały Aili Carlson i jej siostry Ingrid, Harriet, Elin, Kiki i Katarina oraz Agnieszka. Wysłuchaliśmy też dr Małgorzaty Wosińskiej i Macieja Zaręby-Bielawskiego. Podcast przygotowali Anna Dudzińska i Michał Matus przy współpracy Zuzanny Olbińskiej. Muzyka Mariusz Ostański. Realizacja dźwięku Jacek Kurkowski. Konsultacja Bartosz Panek. Lektorka Katarzyna Nowak. Czytała Katarzyna Borowiecka. Poszukiwania świadków katastrofy promu Jan Heweliusz z 1993 roku oraz zbieranie ich relacji zostały przeprowadzone dzięki wsparciu finansowemu sponsora, serwisu Netflix, w którym można obejrzeć serial fabularny Heweliusz inspirowany tymi wydarzeniami. Netflix nie jest producentem podcastu i nie ingerował w jego treść. Jeżeli spodobała Ci się przygotowana przez nas opowieść, zapraszamy po więcej. Zapraszamy do Trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.